No wiesz, ja bardzo długi czas ja myślałam, że ja nie mam cienia, bo ja jestem taka świetlista. Nie wiem, czy ty też tak miałaś. Że ja to tylko, wiesz, bo ja już się, wiesz, ja całe życie się uśmiechałam na wszystko i taka radosna byłam, to znaczy, że ja nie mam tam takich żadnych rzeczy, prawda? No ja miałam trudne dzieciństwo, ja wiem, ale ja przyjęłam to, że takie ono było. Łapka, Było, nie? było, tak. Tak, ja tak kocham tych wszystkich moich rodziców, ja tak kocham tych wszystkich moich byłych partnerów, ja tak kocham tych wszystkich ludzi. Owszem, tak, ale czy na pewno, nie? Czy mi się, czy to, o, inaczej, czy ja idę za koncepcją, że tak powinno być, czy ja naprawdę czuję to w sobie? To jest ta różnica dla mnie. Fajnie też, że powiedziałaś o ucieleśnieniu, bo to mi się bardzo zgrywa z tym, o czym rozmawiamy, nie? Że im bardziej ja przyjmuję te wszystkie traumy, cienie, trudne rzeczy, tym bardziej ja czuję się w ciele. Ja już nie muszę uciekać od tego, już mnie nie musi wywalać w nie wiadomo jakie stany, nie? I W przepływie z Magdą Stelmasik. Magda, bo wczoraj miałam bardzo ciekawego live'a z moją przyjaciółką Ulą na temat rozwoju świadomości i uzdrowieniem. Jakby czy to idzie ze sobą w parze, czy można jedno bez drugiego, bo powiem ci, że ja przez bardzo, bardzo wiele lat rozwijałam się swoją świadomość, natomiast takich niefajnych rzeczy, cieni, traum, to raczej nie tykałam. W sensie one mnie tykały oczywiście coraz bardziej, tylko ja bardzo jakby od tego stroniłam. Nie chciałam tam patrzeć. Wręcz myślę, że tym rozwojem, tymi medytacjami i różnymi takimi stanami, no wręcz to bypassowałam. Wiesz o co chodzi, że niby jest dobrze, już przyklepywałam. A wiem, że ty się bardzo, że tak powiem, specjalizujesz w traumach i w trudnych doświadczeniach. Jak to jest dla ciebie w ogóle? wiesz co, dla mnie, ja mam podobne doświadczenia. U mnie to było długo tak, że tak, rozwój świadomości był, nie? Więcej czuję, więcej widzę, nie wiem, potrafię utrzymać grupę 40-osobową na warsztatach szamańskich, przepuszczam przez siebie nie wiadomo jakie rzeczy. I wiesz, i duchowemu ego to robiło, nie? To robiło. Ja nigdy gdzieś tam nie pokazywałam tego na zewnątrz, ale teraz z perspektywy czasu wiem, że okej, to było w jakiś sposób o rozwoju świadomości, i to był potrzebny etap, bo ja się tam bardzo dużo rzeczy nauczyłam o sobie, o tym, jak pracować z ludźmi, o tym, jak pracować z energiami i tak dalej, i tak dalej. Ale jednocześnie mam wrażenie, nie, jestem pewna, że byłam dokładnie w miejscu, w którym ty opisujesz, że to było jakimś zastępnikiem tego, żeby nie zaglądać w tą swoją ciemność, nie? I teraz w tym momencie patrzę na to tak, że fajnie jest, jak jedno jest do drugim, jak to idzie w parze, jak to idzie równolegle, bo teraz z kolei jestem w takim miejscu, że jak już zaczęłam sięgać do tego, czego nie chciałam widzieć, nie? Co mi się wydawało, nie, przecież to było takie normalne w moim dzieciństwie, w ogóle nie ma o czym rozmawiać, tam się nic nie wydarzyło. Mhm. I jak do mnie doszło, że kurczę, nie, jednak się wydarzyło i tam potrzebuję spojrzeć, e, to tak jakby to właśnie zanurkowanie w traumę jest jeszcze większym wybiciem do rozwoju świadomości. Ja jeszcze więcej czuję, jeszcze więcej widzę, a jakby dodając do tego moje własne doświadczenia i wiedzę, którą zdobywam, ja też potrafię to zrozumieć i jakby potrafię prowadzić siebie i mam nadzieję, że innych trochę na dwóch poziomach, nie? Tu jest ten ziemski, tu są moje traumy i wraz z tym, jak ja je obejmuję, to się poszerza ta moja świadomość i to w tym momencie jest dla mnie dosyć naturalne, nie? W tym momencie tak na to patrzę. Jak będzie za 3 lata, nie mam pojęcia. Tak, ja mam podobnie bardzo, bo wiem o co, jakby czuję się pewnie w tym nurkowaniu, bo wiem o co chodzi. Nagle mi się pewne klapki, które do tej pory, prawda, rozwojowe tam
one mi nie klikały, ja tylko je wiedziałam z głowy, prawda? A teraz mam takie to ucieleśnianie tego. I mam takie, a to jest to, nie? A to jest tamto. I takie rzeczywiście w takiej pełni świadomości też przeżywanie tego, nie? Że to jest ciekawe. Dziękuję Ci, że jesteś. Daj znać w komentarzu, co myślisz. Twoja opinia jest dla mnie ogromnie ważna. A jeżeli podoba Ci się to, co robię, zostaw lajka i zasubskrybuj mój kanał. Więcej znajdziesz w opisie pod filmem. Miłego oglądania. Ja bardzo długi czas myślałam, że ja nie mam cienia, bo ja jestem taka świetlista. Nie wiem, czy ty też tak miałaś. Że ja to tylko, wiesz, bo ja już się, wiesz, ja całe życie się uśmiechałam na wszystko i taka radosna byłam, to znaczy, że ja nie mam tam takich żadnych rzeczy, prawda? No ja miałam trudne dzieciństwo, ja wiem, ale ja przyjęłam to, że takie ono było. Łapka, O, nie? tak. Tak, ja tak kocham tych wszystkich moich rodziców, ja tak kocham tych wszystkich moich byłych partnerów, ja tak kocham tych wszystkich ludzi. Owszem, tak, ale czy na pewno, nie? Czy mi się, czy to, o inaczej, czy ja idę za koncepcją, że tak powinno być, czy ja naprawdę czuję to w sobie? To jest ta różnica dla mnie. Fajnie też, że powiedziałaś o ucieleśnieniu, bo to mi się bardzo zgrywa z tym, o czym rozmawiamy, nie? Że im bardziej ja przyjmuję te wszystkie traumy, cienie, trudne rzeczy, tym bardziej ja czuję się w ciele. Ja już nie muszę uciekać od tego, już mnie nie musi wywalać w nie wiadomo jakie stany, nie? I jeżeli te stany pojawiają się naturalnie, to nie jest o tym, że ja tam uciekam, tylko że one po prostu są, ale ja nadal jestem w ciele i to jest zupełnie inaczej Mhm. odczuwalne dla mnie. No. No, dokładnie, dokładnie tak. I w ogóle chodzi mi też o takie, no właśnie, takie przejście świadomości przeze mnie. Trudno to jest nazwać, ale to właśnie nie tylko na zasadzie coś przeczytam i aha, to wiem, tylko takie, no właśnie, takie ucieleśnienie tego, e, takie w końcu wprowadzenie też tego w życie, w takie doświadczenie życiowe, a nie tylko wiedzy. W jaki sposób to robisz? W jaki sposób to Wiesz, znaczy, wprowadzasz? to się dzieje spontanicznie, jak wiesz, jak klika. Nie wiem, czy ty jak też masz uświadomienia takie, no to też to jest taki stan w ciele, gdzie przede wszystkim taką błogość czuję na moment, ale i też tych emocji jest tak dużo, że ja zaczynam płakać. Że to Tak, zawsze zaczynam płakać, nie? Wtedy. tak, Bo tego jest za dużo. I to jest taki płacz, ale taki no, pozytywny, nie? tak, Że to gdzieś tam przychodzi i mam takie, ach, to jest to, nie? tak, czuję i wiem, o czym mówisz. Mam bardzo podobne doświadczenia. Jakby to ująć w słowa. No to jest cały czas wokół tego samego tematu, nie? Że jak mi się właśnie, jak coś mi klika, coś mi wskakuje na miejsce, jakiś puzzle się układa i to nie jest łatwe w tym momencie, to Mhm. zaraz później albo w tym samym momencie, jednocześnie czasami to się dzieje, to jest bardzo trudno pomieścić w ciele, jest właśnie to uczucie błogości, o którym ty Mhm. mówisz, nie? Że albo właśnie takie poruszenie. Ja zaczynam płakać, ja zaczynam, nie wiem, drżeć, ale wiem i doskonale czuję, że to jest dla mnie dobre, że to jest ten moment, w którym właśnie poszerzenie następuje, nie? Bo przyjęłam coś trudnego i się poszerzyłam o to. Tak. Tak, i często też mi się zdarza, że przychodzą mi wglądy, czyli takie jakby flashbacki z przeszłości, Mm. które mi to obrazują. I ja w tym samym właśnie momencie, to co mówisz, bo to się dzieje w momencie tym samym, to widzę, to co mówisz, jakby znowu tego doświadczam, tego bólu, ale ten ból już jest jakby szerszy o to pojmowanie, tak? Właśnie o to no takie przyjmowanie, ale ciekawe też słowo pojmowanie, nie? Że to też pojmujesz mm, jako pojemność. O to chodzi, nie?
No, bo to jest też trudne do mówienia o tym, nie? Wiesz co, przychodzi mi tutaj słowo obserwator, nie? Bo to jest o Mhm, tym. Ta pojemność przecież mhm, jest o obserwatorze, nie? Że mi się mhm, tak poszerza pojemność, czyli mój obserwator jest tak mocno odsunięty, że ja mogę spokojnie na to spojrzeć. Na mhm, cokolwiek tam było trudnego, to ja mogę spokojniej na to spojrzeć, nie? To też jest trochę o mhm, układzie nerwowym dla mnie. On jest już na mhm, tyle wyciszony, na tyle wyregulowany, że może być tego więcej, więcej i więcej, nie? A ja nadal jestem. Mogę w tym być, o, mogę w tym być, mogę to czuć, mogę z tym nawet nic nie robić, nie? mhm, mhm. I to jest No, właśnie no, no, jednocześnie bo to, przyjemne i tak. nieprzyjemne. I to o to chodzi, żeby nic z tym nie robić. Bo zobacz, tu kolejna pułapka. Nie wiem, czy ty też tego doświadczałaś, że już jak znam te różne techniki, to jak czuję tę niewygodę, że coś przychodzi trudnego albo z czymś sobie nie mogę poradzić, no to ja to wyoddycham, albo wyrzucę, albo wymedytuję, coś porobię i tak dalej. Nie? A to chodzi o to, żeby po prostu w tym być. Tak, tak, super, że o tym mówisz teraz. Ja sobie zapisuję tutaj, Mhm, wiesz, mhm. bo czasami jest tak dużo, że myśli Tak, uciekają tak, i sobie tak, tak. zapisuję jakieś hasło. I przyszło mi takie hasło perfekcjonizm, że u mnie dużo właśnie to, o czym ty mówisz, że ojej, teraz ja muszę coś z tym zrobić, teraz ja muszę się zmienić, teraz ja muszę się jeszcze bardziej poszerzyć. To szło znowu z takiego no, fałszywego programu, że ja coś muszę, że ja muszę być lepsza, że ja muszę być bardziej rozwinięta, że ja nie wiem, już muszę być właśnie taka świetlista i przepracowana, nie? I kiedy przyszedł ten klik, kiedy przyszła ta głęboka wewnętrzna praca z tym dzieckiem, które musiało być jakieś i bardzo często doskonałe, bo takie były wstawiane wobec mnie wymagania, jakby też to nie jest o obwinianiu, to jest po prostu o mówieniu, jak było. To kiedy mi ten klocek wkliknął, kiedy mi się ta rana zaczęła zaleczać, to ja nagle zobaczyłam, że można zupełnie inaczej się rozwijać, że to może być lekkie, że to może być Mhm, naturalne, że tak jak mówisz, ja nie muszę z tym nic robić, wystarczy, że jestem, czuję, obserwuję. I nie muszę mhm, już tam oddychać, nie wiem, robić 10 medytacji i tak dalej, nie? I to jest, no to jest duża zmiana w rozwoju. To jest taki moment, gdzie przychodzi właśnie lekkość i naturalność. O, bez puszowania, nie? mhm, mhm, mhm. Czyli znowu Tak, zmiana wzorca z tego, który nadużywa siebie, żeby zasłużyć na przykład, na okej, mogę być taka, jaka jestem. I taki luz mhm, przychodzi w tym, to jest mhm. piękne. Hmm. Tak, to ja też się tego uczę, tego właśnie odpuszczania sobie. To chyba o to O, chodzi w ogóle o. w tym wszystkim. Po prostu odpuszczać sobie to napięcie. I tutaj ciekawą rzecz powiedziałaś o tych wymaganiach, bo o ile, tak jak rozumiem od ciebie, że ty miałaś takie rzeczywiście wymagania od rodziców, że rodzice ci mówili, masz być taka, taka i taka. Natomiast e, ja uświadomiłam sobie też w tej pracy z wewnętrznym dzieckiem i z tymi różnymi moimi rzeczami, że tak naprawdę ja nie miałam jakoś bardzo wymagających rodziców, takich, że oni tam, nie wiem, musisz mieć piątki, bo jak nie będziesz miała, to coś tam, albo zrób coś. Natomiast ja, mimo to, mimo że oni nie byli wymagający w stosunku do mnie, podświadomie brałam na siebie ten perfekcjonizm, tę kontrolę, bo, ym, bo gdzieś właśnie w dzieciństwie zapisał mi się wzorzec, że ja nie jestem taka, jaka być powinnam. Na poziomie podświadomym, że mnie w sumie nikt tego, jakby nikt mnie tego nie mówił, że masz być jakaś inna. Natomiast ja to zawsze gdzieś głęboko czułam, że ja się pojawiłam w jakimś takim momencie, tak, bo to jest już wtedy, nie, że to nie musi być koniecznie w dzieciństwie, które pamiętamy, ale ja się Mhm. pojawiłam w momencie życia moich rodziców, w którym no trudno im było gdzieś tam temu sprostać, tak? W sensie nawet, prawda, jak mama była w ciąży czy coś, to m- miała takie myśli na pewno, że w sumie mogłoby mnie nie być, tak?
Tak. Mimo, że Mhm. wiadomo, że to nie były jakieś takie działania czy coś, natomiast wiem, że no w takiej sytuacji, w jakiej oni byli, no to jest naturalne. Natomiast podjęli się tego, tak? Moja mama się tego podjęła i nigdy, że tak powiem, nie dała po sobie tego poznać na Mhm. poziomie świadomym, no bo ona też miała wzorzec po swojej matce, którego nie chciała za wszelką cenę powtarzać, bo jej matka była taka mocno krytyczna, więc ona za wszelką cenę mi tego nie chciała zrobić. Natomiast, Mhm. wiesz, na tym poziomie podświadomym gdzieś i tak mi się to zapisało. I wiesz, no i teraz wychodź z takiej traumy, nie? O której nie masz Tak, pojęcia na przykład. W tak. sumie wszystko w domu było dobrze, tak? No dach miałam nad głową, nikt mnie nie krytykował, nikt mi nie kazał, nie wiem, iść krów doić, opiekować się jakimś młodszym rodzeństwem, ale we mnie cały czas jest spina, tak? Więc Mhm. to też są różne takie, myślę, doświadczenia, na które e, no potrzeba też czasu, żeby sobie jej uświadomić, tak właściwie skąd mi się to bierze, nie? Skąd ten perfekcjonizm, skąd ta nadmierna kontrola? No właśnie z tych różnych rzeczy, na tym poziomie podświadomym. Tak, super, że to donazywasz, bo y, jakby a propos Twojej historii, to przychodzi mi takie pytanie, że tam może się zapisał jakiś program, czy ja na pewno mogę być Tak, za tym, dokładnie. gdzie taka, jaka Mhm, jestem, nie? mhm, Teraz idąc dalej za tym pytaniem, to nie zawsze jest tak, że nam się zapisuje ten perfekcjonizm, czy nie wiem, dążenie do doskonałości tylko w momencie, kiedy rodzice są zbyt krytyczni lub zbyt wymagający. mhm, Moim zdaniem to jest również o tym, że świadomość naszych rodziców, znowu bez żadnej oceny, była zupełnie inna w danym czasie i pewne traktowanie dziecka, po pierwsze, nie było tam miejsca na, nie wiem, jakiś, nazwijmy to, rozwój emocjonalny czy zaspokajanie emocjonalnych potrzeb, bo czasy były takie, że trzeba było zaspokajać potrzeby fizyczne u większości w nas, bo to na pewno nie u mhm, wszystkich, nie? mhm, I to raz, a dwa, ja przynajmniej często miałam tak, że ja po prostu nie mogłam wyrażać swoich emocji. Ja nie mogłam się złościć, ja nie mogłam płakać, tak? Różne mechanizmy na mnie były stosowane wtedy po to, żeby te emocje zostały stłumione, bo tak jak mówisz, one uruchamiały traumy moich rodziców, coś, z czym oni nie mogli sobie poradzić, nie? I wydaje mi się, i też wiem, że wtedy powstaje taki wzorzec, że okej, jeżeli ja nie mogę robić tego, na co mam ochotę, tego, czego potrzebuję, czyli wyrażać siebie, wyrażać moich emocji i potrzeb, to znaczy, że coś jest ze mną nie tak. To znaczy, że ja muszę znaleźć teraz taki sposób mojego postępowania, tak zmienić siebie, tak nałożyć maskę, że te wszystkie rzeczy pozwolą mi na uzyskanie uwagi od moich rodziców. mhm, Nie? Czyli wykształcam sobie jakiś mechanizm, żeby zasłużyć na miłość. Ja nie mogę być sobą, tylko muszę być jakaś. Nie? mhm. I znowu to dążenie do właśnie do bycia jakąś, do zasługiwania. Myślę, że to też jest mocno o tym. Tak, i to, co powiedziałaś, wiesz, no, te nasze roczniki, lata 80., Mhm. 90., no to nasi rodzice przede wszystkim pracowali, tak? Więc to Tak, też jest to, że oni mogli nas kochać i właśnie robili dla nas wszystko, bo chodzili do pracy i po 12 ileś godzin, żeby nam zapewnić byt. Natomiast samo to, ta ich absencja, ta ich niebyt w naszym życiu, to też to powoduje, tak? Że coś ze mną jest nie tak, skoro no mamy nie ma obok mnie czy taty. tak, Skoro właśnie nie mogę, to co mówisz, wyrazić emocji, czy nie czuję tej więzi emocjonalnej od jednego czy drugiego rodzica. tak, tak. Mm. I mi się wydaje, że jak się już przez to przejdzie, to bardzo naturalnie dochodzi się do takiego miejsca, że człowiek nie tylko wie, ale czuje, że pomimo tego, jak oni postępowali, oni nas bardzo, 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 bardzo Mhm, kochali. mhm, Nie? I wtedy otwierają się właśnie, a,
to też jest o miłości, to też było o Mhm. miłości. To miłość jednak może tak wyglądać, nie? I tutaj się poszerza znowu świadomość, nie? Tak. I też we mnie było tak, że jak to mi przekliknęło, to pojawiła się bardzo spontanicznie właśnie więcej miłości do rodziców, do siebie, w ogóle jakby więcej zaufania do świata, nie? Bo przestałam mieć taki obraz, ojej, ja byłam skrzywdzona, przyjęłam te własne krzywdy, no bo to była w jakiś sposób krzywda, jakby nie było, ale zmienił mi się obraz na jestem ofiarą na wow, to po prostu świat tak wygląda i nadal może być fajnie, nie? Tak jakby ze mnie naturalnie wypłynęła świadomość, miłość i to znowu jest o tym samym, nie? Od czego zaczęłyśmy, że to jest jedno z drugim. Im Tak, i ta bardziej ja nurtuję siebie, tym bardziej wybija mnie do góry i to jest zupełnie naturalny ruch. dokładnie to, co mówisz. I też ja, a propos tego, co właśnie powiedziałaś, te doły nasze różne, te jakieś tam nasze dna, to jest niesamowite, jak one e, są właśnie tą trampoliną do tego odbicia się na jeszcze wyższy poziom. Te trudne sytuacje, których doświadczamy dziś, bo to tam no, te traumy, no to tam w przyszłości, ale które gdzieś tam się echem odbijają dzisiaj, te nasze demony, które nas nachodzą, to właśnie dla mnie też to było niesamowite nauczyć się, bo najpierw, prawda, uciekałam od tych demonów. Potem, no, one mnie już dogoniły i po prostu zaczęły mnie atakować. Ale jak ja się nauczyłam, że aha, to one coś chcą mi powiedzieć ważnego, żebym ja mogła wzrosnąć. I dopiero jak ja się z nimi, że z odwagą się odwrócić do tego i dobrze, dobra, jedzcie mnie, jedzcie, tak? To dopiero wtedy się okazuje, że one nie są takie straszne, przynoszą dary i dzięki temu mogę, to co mówisz, się poszerzyć, kiedy je przyjmę. I to jest takie też niesamowite dla mnie. Cały czas się uczę tego, bo my mamy, wiesz, automatycznie wgrane w siebie uciekanie, tak? Od trudnych rzeczy, od nieprzyjemnych rzeczy, czy to na poziomie fizycznym, czy mentalnym, tak? Że mnie nachodzą jakieś myśli trudne i tak dalej, bo to u mnie to się akurat głównie tutaj wszystko zbywa. I rzeczywiście, i nawet jak, i też takie wybaczenie sobie tego, bo ja miałam kiedyś taki pogląd, że no dobrze, to jak już sobie, nie wiem, byłam na warsztatach Primal, czyli tam te wszystkie robiliśmy od dzieciństwa, te wszystkie traumy i tak dalej, że jak ja już to zrobię, to ja już będę porobiona, że tak powiem. I mnie już to nie będzie dotykać, nie? No, okazało się, że to był tylko początek. I na wiele lat oczywiście to gdzieś wypierałam, że no przecież ja już to zrobiłam, nie? Już będzie przerobione. E, natomiast okazuje się, że i też to odkrywam i cały czas się tego uczę, że te rzeczy przychodzą cały czas, tylko one przychodzą jakby, ja bym to nazwała warstwowo, że one dlatego się znowu pojawiają, nie dlatego, że ja zrobiłam coś źle, bo to jest to myślenie, nie? Że o, ja jeszcze tego nie przerobiłam, widocznie jestem jakaś tam nie taka, prawda? Że znowu mi się to pojawia. No nie, to po prostu jest inna warstwa tego. I uczę się przyjmować to, aha, czyli jeszcze tu, jeszcze tu, jeszcze tu z tego, jeszcze tu. I to też mam wrażenie, że przychodzi do nas tak warstwowo, no żeby nas nie zabić, nie? Żeby to po prostu za jednym, no ale to mam takie wrażenie, że gdyby nas to zalało, to, no to byśmy w najlepszym przypadku, przynajmniej ja mam wrażenie, że ja bym wylądowała w psychiatryku. Wiesz o co chodzi, jakby mnie zalały te wszystkie rzeczy na raz.
nie? Niejednokrotnie byłam w tym miejscu, że dokładnie się tak czułam. I Jezu, jak to się zaraz nie skończy, to ja wyląduję w psychiatryku, nie? Że jakby to o czym mówisz, nazywając to warstwowością, to jest mega potrzebne, bo my po Mhm, prostu nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego na raz zrobić. I też myślę, że to jest ważne, żeby o tym mówić, na tych ścieżkach rozwojowych, że to nie jest tak, że ty pojedziesz na jeden warsztat, drugi warsztat, trzeci warsztat i będziesz, wiesz, gotowa, uzdrowiona i po prostu święta. No nie. tak, tak. I Mhm, super powiedziałaś o tych demonach, nie? Że jeżeli one przychodzą, to nie jest o tym, żeby się od nich odwracać, tylko to jest o mhm, tym, żeby sprawdzić, na ile ja mogę na nie popatrzeć. Bo nagle, jak ja je widzę, to się okazuje, że one mnie wcale nie jedzą. Nie, że mhm, okej, możemy tu być razem, tak? Ja mogę na was patrzeć i im bardziej mogę na was patrzeć, tym mniej wy jesteście dla mnie groźne. mhm, Nie? I mhm. tym więcej energii się też z tego uwalnia. Tym Tak, ona tak. może być na coś innego zużyta niż na trzymanie ich w klatce. I na Mm, uciekanie, nie? Bo to też. tak, na uciekanie. Dokładnie, dokładnie, dokładnie tak. Mhm. Mm. Tak, ta warstwowość rozwoju jest bardzo. Ja jeszcze mam takie czasami momenty, że o kurczę, znowu to samo, pewnie Mhm, też to mhm. masz. Jasne. Ale wtedy właśnie sobie przypominam to, o czym ty mówisz, nie? Że okej, dobra, to jest tylko albo aż kolejna warstwa i mówię wtedy naprawdę, mówię wtedy do siebie, nie złość się na to, przestań się za to biczować, bo to jest po Mhm, prostu coś, co znowu da ci możliwość do objęcia kolejnego kawałka siebie, bo to jest mhm, nadal kawałek mnie, spojrzenia na to z innej perspektywy, co za tym idzie zwiększenia dystansu, co za tym idzie poszerzenia świadomości, mhm, co za mhm, tym idzie e, możliwość widzenia drugiego człowieka też w tym, co on jest i większe zrozumienie dla niego, nie? Bo to też jest ważne, że my tak naprawdę robimy to dla siebie, ale to się odbija wszędzie w naszych relacjach. Im I ja więcej bym. ja w sobie Tak. Mhm, przyjmuję, tym mhm. więcej jestem w stanie zobaczyć i przyjąć, zaakceptować. Ja taki mam podwójny stosunek do tego słowa, ale przynajmniej zobaczyć i przyjąć, że dany człowiek też może to z jakiegoś powodu przeżywać, nie? I tam jest zrozumienie, tam już nie ma walki. Mhm. Ja bym tu jeszcze dodała też takie pokazanie siebie w tej vulnerability, czyli w tej Wow. kruchości. Tak, Właśnie ja się tego uczę ostatnio, że właśnie jak mi jest źle, to i wiesz, ja do niedawna, to ja zawsze byłam, prawda, uśmiechnięta, tak? Co, nie, wszystko dobrze, nie? tak. A ostatnio, jak na przykład mam te doły, czy jakieś tam różne właśnie takie momenty trudne, to ja w tym jestem, w pełni. I jeżeli ktoś mnie pyta, co tam dzisiaj u ciebie, no to ja mu piszę, wiesz, dzisiaj jest mi trudno, albo dzisiaj jest mi ciężko. E, Też ja zaczęłam, bo ja cały czas, że tak powiem, uczęszczam, oprócz tego, że organizuję kręgi kobiet, to też uczęszczam na takie. I dla mnie było tak, wiesz, to jest też niesamowite, jak to jest gdzieś tam mocno, głęboko we mnie, jak trudno mi było na tym kręgu. Ja wiedziałam, że jakby no mogę, tak, bo jestem w tym kręgu, po prostu się rozjechać im. Mhm. I, i też wiesz, gdzieś z tyłu głowy cały czas miałam ten głos taki, wiesz, po co ty, jak to, że po co ty zalewasz kogoś swoimi problemami i tak wiesz, ten głos tam był, nie, że gdzieś, ale mówię nie, właśnie po to, żeby pokazać tę kruchość, tę vulnerability, żeby też móc, żeby dzięki temu to jest nasza moc. Zobacz, a my się przed nią chronimy, tak? A jak człowiek nas zobaczy, tak? Oczywiście, że to jest też jego, jeżeli on to przyjmie na siebie i zacznie, no to jest gdzieś tam jego rzecz do robienia, tak? Ale z drugiej strony, e, no właśnie, ja mogę być taka, jaka jestem, w pełni w tym momencie, nawet jak jestem Tak, rozjechana, nawet jak jest mi źle, tak, bo to jest tak, człowieczeństwo. Wiesz, dla mnie też to uczenie tak. się tego, że ja mogę być każda, że dzisiaj mogę być radosna, jutro mogę być smutna, a pojutrze wkurwiona,
To Tak. powoduje w nas człowieczeństwo. Zapraszam do komentarzy, lajkowania i subskrypcji kanału. Dziękuję za uwagę.